Cześć, zabieram Was na przegląd najpiękniejszych plaż w Czarnogórze. Jeśli marzycie o wakacjach nad Adriatykiem, to miejsce naprawdę warto zobaczyć. W każdym z tych zakątków znajdziecie coś wyjątkowego. Od dzikich kamienistych plaż po te piaszczyste idealne dla rodzin z dziećmi. Przedstawię Wam szczegóły dotyczące plaż, cen parkingu, leżaków oraz innych udogodnień. Pamiętajcie, jeśli chcecie więcej takich przeglądów i porad, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Drobni Piesak Beach. To mała żwirowa plaża z pięknym turkusowym morzem, otoczona klifami i bujną zielenią. Na miejscu znajduje się jeden bar plażowy, gdzie można kupić kawę, zimne napoje i przekąski. Dostępne są toalety oraz niewielkie przebieralnie. Parking na samej górze kosztuje 1,5 euro za godzinę. Koło restauracji jest trochę droższy. Leżaki są w cenie około 20 euro za komplet, czyli 2 leżaki i parasol, ale oprócz standardowych leżaków dostępne są również bogatsze wersje tzw. łóżek plażowych w cenie około 50 euro za dzień. Można też rozłożyć się na własnym ręczniku. Sprawdźcie teraz, jak wygląda to miejsce pod wodą. Sveti Stefan Beach, czyli plaża Świętego Stefana. Plaża przy słynnej wyspie hotelu. To mieszanka drobnych kamieni i żwiru. Wygodna do chodzenia, ale raczej nie piaszczysta. Po jednej stronie znajduje się część prywatna, po drugiej publiczna. Przy plaży działa kilka eleganckich restauracji i kawiarni. Toalety i przebieralnie są czyste i dobrze utrzymane. Parking kosztuje 4 euro za godzinę. W prywatnej części leżaki potrafią kosztować od 80 do 120 euro za zestaw, natomiast w części publicznej około 25 do 30 euro. Można też oczywiście leżeć na ręczniku. A teraz rzut okiem pod wodę, zobaczcie, bo warto. Rafailovici Beach to żwirowo-piaszczysta plaża w centrum turystycznej miejscowości, idealna na rodzinne wypady. Działa tu wiele punktów gastronomicznych, od restauracji przez bary po lodziarnie. Są dostępne toalety i przebieralnie, choć w szczycie sezonu mogą być zatłoczone. Dojechaliśmy na sam koniec plaży, gdzie parking był za darmo, co jest ogromnym plusem w porównaniu z innymi plażami. Leżaki kosztują około 15-20 euro za komplet, ale spokojnie można też znaleźć miejsce na własny ręcznik. Zanurzmy się na chwilę i zobaczmy, co kryje dno. Lucicia Beach, Petrovac. To kamienisto-żwirowa plaża ukryta w malowniczej zatoczce z pięknymi widokami na klify i las sosnowy. Jest tu jeden bar, gdzie można wypić koktajl lub coś przekąsić. Toalety i proste przebieralnie są dostępne. Plaża jest podzielona na dwie części. Prawa strona jest prywatna z leżakami dostępnymi za opłatą, a lewa strona to część publiczna, gdzie można korzystać z własnego ręcznika. Do plaży trzeba zejść pieszo leśną ścieżką, ale można też dojechać na sam koniec plaży, gdzie parking jest za darmo. Jeśli zdecydujemy się na ten wariant, unikniemy opłat za parking w okolicach wejścia. Leżaki na prywatnej części plaży wynajmiemy za około 10 do 15 euro, ale część osób wybiera leżenie na ręczniku na części publicznej. Teraz chwila z maską. Zobaczcie, co pływało pod wodą. Następną plażą jest Jazz Beach. To rozległa, żwirowo-kamienista plaża, jedna z najbardziej znanych w Czarnogórze.
Miejsce to tętni życiem. Są tam beach bary, muzyka oraz przesiaduje tam dużo młodych ludzi. Wybór gastronomii jest ogromny. Ryby, burgery, pizze oraz koktajle. Infrastruktura jest bardzo dobra. Dostępne są toalety, prysznice i przebieralnie. Parking kosztuje około euro 50 za godzinę. Leżaki kosztują od 10 do 20 euro za komplet. Można też po prostu usiąść na własnym kocu. Zajrzymy teraz pod taflę wody. Kolejną plażą jest Hawaii Beach na wyspie Świętego Mikołaja. To plaża żwirowo-kamienista położona na wyspie naprzeciwko Budwy. Można się tu dostać łódką za około 5 euro w dwie strony. Po obu stronach wyspy znajdują się beach bary z napojami i jedzeniem. Dostępne są również toalety i przebieralnie, choć nie zawsze blisko. Samochód trzeba zostawić w Budwie. Tam parking kosztuje około 2-3 euro za godzinę. Leżaki kosztują od 20 do 25 euro, ale są też dzikie zatoczki, w których można się rozłożyć za darmo. Woda jest wyjątkowo przejrzysta, a życie podwodne bardzo bogate, szczególnie po stronie, gdzie nie ma fal. My akurat trafiliśmy na dzień z dużym wiatrem, dlatego część wyspy była nieczynna dla plażowiczów. A teraz najciekawsze momenty z nurkowania na południu wyspy. Następną plażą jest Plavi Horizonti Plaża. To jedyna całkowicie piaszczysta plaża, jaką udało mi się odwiedzić. Miękki, złoty piasek i bardzo łagodne zejście do morza sprawiają, że to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi. Działa tu restauracja oraz kilka mniejszych punktów z napojami i przekąskami. Toalety i przebieralnie są dostępne i zadbane. Parking kosztuje około euro 50 za godzinę. Leżaki wynajmiemy za około 15 euro, ale sporo ludzi korzysta po prostu z własnych ręczników. Parking kosztuje około euro 50 za godzinę przed wejściem oraz trochę więcej za wejściem, ale za to bliżej plaży. Leżaki wynajmiemy za około 15 euro, ale sporo ludzi po prostu korzysta z własnych ręczników. Na koniec kilka spokojnych ujęć z dna tej zatoki. Mam nadzieję, że ten przewodnik po czarnogórskich plażach był dla Was pomocny i zainspirował Was do odkrywania tych pięknych miejsc na własną rękę. Każda z plaż miała swój unikalny klimat, od spokojnych zatoczek idealnych do relaksu i snurkowania, po tętniące życiem miejsca z pełną infrastrukturą. Jeśli macie swoje ulubione plaże w Czarnogórze, koniecznie napiszcie o nich w komentarzach. Chętnie odkryję coś nowego następnym razem. Dzięki, że byliście ze mną i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych podróżniczych filmów. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!